Dashbur, witam Was. Jak widzicie, kolejny odcinek zaczynamy kręcić, ale odcinek nie zaczyna się w łowisku, co nie znaczy, że tego łowiska nie pojedziemy. Ale od początku. Widzicie moją erusemkę i widzicie kota mojej córki, jednego gdzieś, drugi gdzieś tutaj sobie chodzi, pewnie zaraz przyjdzie, ale nieważne. Słuchajcie, wróciłem ze strzelnicy, od tego trzeba zacząć. Przed chwilą wróciłem z przystrzelania i chcę Wam pokazać, zaraz wypnę kamerę ze statywu, bo dzisiaj jestem sam, więc pokażę Wam, jak zamontowałem Alpexa. Najnowsze dziecko noktowizyjne, chyba takie jest obecnie dostępne na rynku, z firmy Higi Micro. Powiem Wam tak, jak odcinek się dalej potoczy, będziemy w łowisku, to chciałbym, że zanim będziecie oglądać, to zapnijcie pasy, bo jakość obrazu w tym celowniku jest naprawdę mega. Sprawdziłem go sobie tutaj w domu z balkonu, coś tam ponagrywałem, natomiast no co to za test, tak? W domu na strzelnicy to jest żaden test. Jedziemy do łowiska i tam będziemy go testować, jak widać dziki, jak widać zwierzynę. Oprócz tego przyszedł mi nowy Falcon, też najnowsza termo od Hika. To jest model FQ50, więc dzisiaj go zabieramy ze sobą, zaraz go muszę podładować. Kurier go przywiózł dosłownie 15 minut temu, więc zdążyłem tylko odpakować, zobaczyć, jak w ręce leży. Baterię do ładowarki, ale o tym sobie pogadamy na ambonie. Będziecie musieli mi wybaczyć, bo będziemy nagrywać w night shocie, ponieważ idziemy typowo na dziki, z wykorzystaniem celownika noktowizyjnego i z wykorzystaniem spotera termo. Moi drodzy, będzie fajna promocja, więc zapraszam na stronę sudeckaostoja.com. Przy zakupie spotera z Hika i celownika Alpex będzie kupon rabatowy. Jaki? Musicie się oglądać odcinek, dowiecie się więcej. Cóż takiego jeszcze mam do powiedzenia w kwestii samego celownika, ale to muszę wypiąć kamerę, poczekajcie. Muszę Wam pokazać, żebyście zobaczyli, jak on fajnie nisko siedzi. Tutaj będzie widać, ja podniosę go troszkę do góry. O! Możecie zobaczyć, jak on idealnie się spasował na montażu łóżczka. Zresztą taki montaż też możecie... Czekajcie, bo mi coś tu nie ostrzy. Auto? Prostorzęczny auto. O, teraz. Możecie sobie zobaczyć, jak to fajnie, elegancko jest osadzone. Bardzo, bardzo nisko. Przystrzelane, poskręcane. Czekajcie, bo mi się nie chce później tego montować, więc przycinać tych materiałów, bo muszę to poskładać sam, więc będziecie mieli z takimi przejściami. Przystrzelanie, mega proste, polskie menu. Bardzo łatwo ten celownik przystrzelać. Mój jest ustawiony tak, że można strzelać w pineski. Ja mam założone to na blazerze. Mogę to przepinać na K95, którego znacie, na blazera w 9, o, jest drugi kod, na blazera w karbonie, ponieważ ma 5 profili, które można zapamiętać, ma różne siatki celownicze. No i najważniejsze, moi drodzy, to jest tak dopasowana matryca w noktowizorze z iluminatorem, który jest tutaj, że tu się naprawdę spina, no niesamowicie. Jakość obrazu jest, no, rewelacja. Ma oczywiście widać w nim w ciągu dnia kolorowo, w trybie nocnym jest czarno-białe. Ja używam iluminatora o strumieniu 850 ze względu na to, że no ładniej można ponagrywać. To jest laser dużo mocniejszy od 940 i ja się bardziej kieruję tym, żeby zrobić odcinek, żeby dla Was nagrać. Więc założyłem iluminator 850, ale można zdecydować, czy chcecie 850 czy 940. W kształcie lunety, dodatkowe akumulatory. On ma oczywiście funkcję robienia zdjęć, ma funkcję nagrywania filmów, więc praktycznie wszystko. A Falcona to zobaczymy, bo jeszcze go nie naładowałem. Chcę pojechać do łowiska, sprawdzić, obejrzeć, jak to wygląda, jaki jest obraz w nim. No i oczywiście też ma opcję nagrywania, więc w tym odcinku będziecie mieli materiał i z noktowizji, i z termowizji. Co jeszcze? Postanowiłem, że zrobimy promocję dla widzów specjalnie. Przy zakupie celownika i spotera będzie rabat, także będzie rabat od 3 do 7%. Zobaczymy jaki celownik, bo coś tam już jest w promocji, ceny są obniżone. Ale ostatnio tak siedziałem, zastanawiałem się, jaki zestaw optymalny do polowania na dziki w nocy, tak?
Więc tutaj przy celowniku za 5000 zł możecie już z Hika kupić naprawdę niezłą termowizję, czy to będzie LH19, czy to będzie LH25, no to kwota do wydania za cały komplet oscyluje w granicach 11 000, czyli mamy spotter plus noktowizję. Większość Was odsyłam na stronę sudeckaostoja.com, tylko moi drodzy, nie wpisujcie Sudecka Ostoja w Google, bo tam Wam nie wyskoczy. W stopkę adresową u góry, ta taka biała linijka na samej górze strony, tam wpisujemy sudeckaostoja.com. I tam macie pełną ofertę, możecie wejść, obejrzeć, jak macie pytania, możecie zadzwonić. Polecam sobie to wziąć w systemie ratalnym, jeżeli ktoś to weźmie sobie na 20 lat, taki celownik, to możecie sobie przeliczyć, tam są raty 0%. Dobra, nie będziemy przedłużać, tymczasem jadę do roboty, słuchajcie, no jadę jeszcze do pracy i pojadę zapolować na dziki. Co nam Hubert podarzy? Mam miejsce takie, w którym te dziki wychodzą. Jest ambona, więc siądziemy sobie na ambonie, zrobimy sobie taką zasiadkę, pogadankę, weźmiemy sprzęt, zasiądziemy, no i spróbujemy nagrać. Powinny wyjść jelenie, powinny wyjść sarny, być może jakiś drapieżnik wyjdzie. Spróbuję to oczywiście Wam wszystko nagrać i pokazać, żebyście mieli pełny obraz, jak w tym celowniku widać. Już teraz tutaj zapewniam Was, że widać naprawdę dobrze. Ja miałem tą noktowizję chyba wszystką, która jest, no i na razie Alpex zrobił na mnie wrażenie numer 1. Także przy tym przydługawym wstępie zapraszam Was na polowanie i tam już się przywitamy. Jeszcze raz się z Wami przywitam, będziemy na ambonie siedzieć już za 3-4 godzinki. No i będziemy czekać na czarnego zwierza. Jeżeli oczywiście się uda nagrać, super. Jeżeli się uda strzelić, no to też pasowałoby tego dzika z nowego sprzętu strzelić. No ale zobaczymy. Ja się wybieram typowo na polowanie z zasiadki. Także zapraszam na dalszą część materiału. Deszbur, moi drodzy. Ja już w łowisku jestem. Przyjechałem w teren przetestować Falcona, którego mamy tutaj. Zamkniemy klapkę, bo się otworzyła. Falcona. Model, który mam na teście, to jest FQ50 i trochę z nim popolujemy. Trochę z nim pobiegam. Zobaczymy, jak w tym widać. I na broni Alpexa, o którym wspomniałem Wam wcześniej, na samym początku odcinka. Postanowiłem, mieliśmy dzisiaj trochę zapolować zasiadki, że są takie kiepskie warunki, dlatego że jest lekka mgiełka. Do noktowizji, do testów, no może to być różnie, może się ten iluminator rozbijać o tą mgiełkę. No i oczywiście idziemy do pełni, jest księżyc, więc iluminator również się tak będzie sprawdzał, on się dobrze sprawdza, jak jest całkowicie ciemno, wtedy Wam doświetla. Natomiast ponagrywamy, trochę połazimy, także będziecie mnie widzieć teraz, później będzie długo, nie będzie mojej brzydkiej gęby, więc będzie tylko obraz Noctos Thermo na zmianę. Oczywiście jak będzie co nagrywać, bo nie wiem, mam nadzieję, że spotkamy jakieś jelenie, na pewno jakieś sarny będą. No i bardzo liczę na dziki, nie ukrywam, że liczę na dziki, więc chciałbym, no jak się uda, to oczywiście strzelić tego dzika, ale najważniejsze, żebyście zobaczyli obraz, jaki jest w tym Alpexie, bo dla mnie on tak naprawdę do 400 metrów, no to jest igła, to jest naprawdę mega. Natomiast no wiecie, jak to jest podchodzenie, ja będę podchodził jelenie głównie na polu, jeżeli je spotkamy, sarny również, więc zwierzyny powinny na polu podejść na dystans tam 100 metrów, no będzie trudno. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, ale spróbujemy. Gasimy zaraz samochód, zostawiamy auto i idziemy na spacer. Bierzemy broń na plecy, bierzemy pastorał. No i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj coś przede wszystkim ponagrywać, a jak będzie odrobina szczęścia, to może jakiegoś dzika ciachniemy. Zobaczymy. Także bardzo liczę na Wasze komentarze, żebyście zostawili komentarz, jak odbieracie obraz z Falcona. Z Falcona to wiem, że odbierzecie dobrze, bo ja sam już go przetestowałem, powiem Wam, że jest niezły. Jest naprawdę niezły. Tym bardziej, że w tym przedziale cenowym model FQ50, on kosztuje w granicach 14 000, będę teraz, no ale tak około, jak możecie to sprawdźcie na stronie sudeckaostoja.com sami, ale mi się tak wydaje, że chyba około 14 000 złotych, no to powiem Wam, że roboty robi i trochę zamiata konkurencję w tym przedziale cenowym, aczkolwiek jeżeli chodzi o mnie prywatnie, to jeżeli idzie o spotter, to ja bym wybrał model FQ35, a tylko dlatego, że on ma mniejsze powiększenie wyjściowe. Ja nie potrzebuję tym termo oglądać, nie wiem, mega dokładnie, ale potrzebuję mieć szerokie pole widzenia, a szerokie pole widzenia idzie w parze z małym powiększeniem.
I model FQ35 ma powiększenie wejściowe 1.8 optyczne i to daje nam mega duże pole widzenia. A co za tym idzie, lokalizację dzików. Jak już macie je zlokalizowane, no to w tym momencie to już nie jest problem, żeby strzelić, tak? Trzeba oczywiście podejść, wybrać odpowiednią sztukę i oddać strzał. Dlatego jeżeli chodzi o mnie, ja osobiście wybrałbym ten model tańszy, mniejszy, FQ35. 50 jest na pewno jakościowo, obraz jest petarda, to ja już wam tam powrzucam trochę materiałów, bo już coś tam ponagrywałem. Natomiast no, w tym przedziale cenowym jest naprawdę dobry. No to tak by było pokrótce. Ruszamy na podchód, biorę zabawki, no i startujemy. Dzisiaj tak sobie założyłem, że postawiłem sobie ambitny plan strzelenia dzika, aczkolwiek nie jest to takie proste, bo dziki są w lesie. Wszystko poszło na żołędzie, wszystko poszło na buczynę i z dzikami będzie problem. Ale mam nadzieję, że uda nam się ponagrywać chociaż zwierzynę połową. No i gdzieś może na łąkach za jakimś robakiem, larwą, pędrakiem sobie wyjdą i poszukają. Dobra, to by było na tyle, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Także na razie tego z tym wstępem przydługawym i w tym wstępie tu już w łowisku przenosimy się w teren, idziemy ponagrywać sprzętem typowo nocnym. A i jak macie jakieś pytania naprawdę odnośnie sprzętu Thermonok, to piszcie. sudeckaostoja@gmail.com. Dam w Messengerze, także jak wiele osób pisze do mnie, czasami nie mam czasu odpisywać, to tylko machnę numer telefonu, można zadzwonić, pogadać. Tam sporo, no mogę wam podpowiedzieć to, co miałem, a chyba miałem tak naprawdę, powiem wam, 80% sprzętu, który jest na rynku, przeleciało przez moje ręce. No i tyle. Powiem wam na koniec, jak z jednym kolegą wybieraliśmy sprzęt, no każdy z was będzie mógł oczywiście skorzystać z tego. Pozdrawiam tutaj Michała. Powiem wam, co wybrał i dlaczego, ale to na końcu. A tymczasem kamerę zostawiam w aucie, albo nawet nie w aucie. Biorę ją do plecaka i ruszamy na podchód, bo dzisiaj jestem sam, więc nikt mi za bardzo wiele mi nie pomoże. Idziemy w poszukiwaniu czarnego zwierza. Trzymajcie kciuki i dasz ból. Moi drodzy, pierwsze jelenie, które spotkaliśmy, tutaj widzicie teraz chmarę byków. Nagrywane są one Falconem. Widzicie chmary byków na dystansie około 450 metrów. Tutaj ewidentnie widać, że są to byki. Jak się przyjrzycie dobrze, to będziecie widzieć. Po lewej mamy łanię z cielakiem. Gdzieś tam przy ambonie, która stoi jakieś 100 metrów za jeleniami, była sarna. I tu bliżej mnie też są byki. Tutaj widać ewidentnie tyki. Są 4 młode byki. Dystans do tych byków, które są bliżej, to jest około 200-220 metrów. Może nawet 250. Natomiast o tutaj do ambony takie 500, no i do tych jeleni jest takie 450 metrów. Później macie sarnę, do tej sarny jest jakieś dobre, to są dwie sarny, tutaj zaraz zresztą zobaczycie, do tych dwóch saren tu jest takie dobre 500 metrów, myślę, że około 400, między 450 a 500 metrów. No tutaj widać właśnie, ja sobie robię zoom, żebyście zobaczyli, jak ta jakość się gubi. No i mamy kolejny rudel saren i byki, jelenie, byki tam daleko sobie. Do tych jeleni teraz, które widzicie, jest tutaj około 800 metrów. Po lewej tutaj mamy sarny, które zacząłem podchodzić, żeby je ponagrywać. Oczy mnie tu oczywiście zobaczyły, bo tu już był dystans około 80 metrów gdzieś. Wyskoczyły sobie z tej trawy, no i ta jedna stanęła, a tutaj było takie dobre 100 metrów. Ja uważam, że te, które już tam poszły, to poszły, ale tą do tej sarny było około 100 metrów. No i tu już się przełączamy na Alpexa i chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że w tej chwili była pełnia, więc mamy obraz bez iluminatora. Ja ten iluminator tu będę włączał, zaraz zobaczycie, jak się to zmienia. O, i teraz sobie ustawiałem wiązkę. Do tej sarny później się okazało, było dokładnie 110 metrów, bo lornetkę Zeissem zmierzyłem dalmierzem. I teraz chcę, żebyście zobaczyli jakość. Oczywiście ostrość sobie dopasowywałem na miejscu, więc jakby to nad tym fajnie popracował, ustawił tą ostrość na dystansie powiedzmy między 100 a 150 metrów, byłoby super. To tutaj mamy maksymalny zoom już, widać fartuszek, widać, że ewidentnie, że koza. Wiadomo, im większy zoom, tym ta jakość będzie nam ginąć. O, tutaj tą ostrością się bawiłem, także możecie sobie spokojnie popatrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. No tu już ta ostrość była coraz lepiej dopasowana, natomiast o, jak zmniejszałem zoom, no to zobaczcie, jak tutaj widać. No, obraz jest kryształ. Naprawdę na tym powiększeniu 1 i 2 u góry macie w okienku, w prawym górnym rogu widzicie, jak to ostrość się zmienia. Nie ostrość, tylko powiększenie. Zobaczcie, jak fajnie widać. 100 metrów spokojnie można strzelać z powiększenia 2 bez żadnego problemu. No rewelacja. Dla mnie naprawdę fajnie. No i ta koza sobie tutaj zaraz czmychnie. Tutaj fajnie widać fartuszek.
Tutaj mamy byki, które tam zeszły z góry, które były na 800 metrów, tu są jakieś 600. Nagrywane Falconem z powiększenia 1. No i sobie powolutku one będą szły w naszą stronę, zaraz zobaczycie. Na tym nagraniu jeszcze chyba przejadę w bok, ponieważ ten głos to podkładam później. A, tu zmieniłem paletę kolorów, mamy czarny, osobiście chyba wolę czarny. Te wszystkie takie wściekłe, kolorowe to mnie nie pasują. Biały i czarny są ok. Tutaj te byki zaczęły żerować i zaczęły w naszą stronę iść. No tu już mamy coraz bliżej. One są za takim szpalerem drzew. Ja sobie je tam nagrywam. No i tak myślę, bo ja stałem przy uprawie koniczyny i one szły na koniczynę. Tutaj mamy sarny. Do tych saren było, słuchajcie, 600 metrów do tych dwóch dalszych. I tutaj przełączyliśmy się na Alpexa, żebyście zobaczyli na 600 metrów, jak to widać. I tutaj widzicie teraz, że jest lekka mgiełka. Tutaj będzie najlepiej widać na tym, no widać sarny, że są. Natomiast tutaj jest lekka mgiełka, o, i w pewnym momencie wyparował nam tutaj kitajec. Leci sobie zając. I postanowiłem go ponagrywać, tylko słuchajcie, on cały czas biegł, nie chciał mi się zatrzymać, nie mogłem za bardzo tej ostrości wyregulować. Myślałem, że jak się zatrzyma, to go tam ponagrywam i wyostrzymy go. No i tutaj walczyłem, słuchajcie, z iluminatorem, walczyłem z ostrością, ale tak to jest, jak człowiek chce nagrać i jeszcze, żeby to wszystko było ostre, no to czasami to nie wychodzi. No i te byki sobie cały czas powolutku w naszą stronę idą. Tutaj widać w Falconie, widzicie, że już widać zarys tyk, mimo że są za drzewami, za gałęziami i jest, mówię, lekka mgła. Tu nie było takie fajne, czyste, przejrzyste powietrze. I weszły nam na koniczynę i do tych jeleni, słuchajcie, było w granicach 260 do 300 metrów. No i tutaj już widać ewidentnie tyki. No, przy tym jednym, zresztą przy każdym byku. Z tyłu mamy te sarny około 600. I tutaj się przełączyłem na Alpexa. One sobie żerowały, tam delikatnie odchodziły tyłem. No i cały czas tutaj mamy bez iluminatora, czyli mamy pełnię, widać zresztą cień. I zacząłem się tym iluminatorem bawić. Więc zacząłem go ustawiać. Zacząłem ustawiać ostrość, żeby, no ale tutaj już widać, że naprawdę z tego powiększenia 1 tutaj jest dystans, tak? Tutaj jest około do tych jeleni w granicach 300 metrów. Natomiast zaraz tutaj tą ostrość tam dopracuję. Broń była w pastorale, więc słuchajcie, tutaj iluminator, ostrość na lunecie, pastorał. No tutaj widać ewidentnie tyki. Można te byki było śmiało policzyć. Ja jak patrząc w obiektyw taki mały w noktowizorze, no to powiem Wam, że ten obraz jest lepszy niż na ekranie już po renderowaniu, po pewnej kompresji, więc ten obraz tak naprawdę traci. Natomiast jakość obrazu do tych saren, co są za jeleniami, tam się świecą świece, jak to się tak ładnie pasuje. Jest dokładnie chyba 610 metrów było do tych saren. Także zobaczcie, jak naprawdę fajnie widać. No ja byłem pod wrażeniem. Oczywiście, tutaj jak widzicie, laserem sobie zmniejszam tą wiązkę, poszerzam. To trzeba chyba na spokojnie sobie usiąść. Takie nagranie, żeby zrobić, jakby zwierzyna nam wyszła z ambony, no to wtedy byłoby to nagranie takie bardziej stabilne. Ale tutaj widać, tutaj chyba jest tak dopasowane najlepiej, ale ten byk już jest ponad 300 metrów. Tutaj do tego jelenia jest dobre 300, nie wiem, 310, 315. Później mierzyłem go z ciekawości cajsem, ale widzimy, że byk jednostronnie koronny, prawa tyka widlica, lewa tyka korona. No i co ciekawe, taki byk starszy, on ma takie dobre 8 lat. Tutaj widać po budowie karku, widać zdecydowanie po posturze. Ten, co wychodzi nam na tą górkę, tam jakby pierwszy, teraz to młodszy. Najmłodszy z nich wszystkich to był szóstak, a ten z lewej strony, o tutaj jeszcze będzie widać, już zrobiłem maksymalne przybliżenie, więc ta jakość obrazu nam się troszkę rozjeżdża już. Też dystans przede wszystkim daleko. A ten z tyłu miał fajną rozłogę dosyć. Już nawet nie pamiętam, zaraz zobaczymy, co on tam dokładnie miał na głowie, ale to był taki byk wieku, moim zdaniem, między 5 a 6 lat. O, chyba też jednostronnie koronny, albo w ogóle niekoronny, widliczny. No i tutaj te sarny, które się pasą. Także dystans naprawdę strzelecki to jest taki w ogóle, nawet jakby to były dziki, no to powiem Wam, że to daleko. To ciężko w ogóle byłoby chyba skutecznie strzelić. Natomiast tutaj w przypadku jeleni sobie można spokojnie zobaczyć, zerknąć, podpatrzeć tą zwierzynę. O, tutaj widać, widzicie, że szóstak? Idzie sobie młody byczek, szóstaczyna w drugim porożu. O, i tutaj widać tą rozłogę. On był chyba, z tego co mi się wydaje, albo jednostronnie koronny, albo niekoronny. Nie zwracałem
uwagi na tego byka dokładnie, natomiast no, ten jakby miał za jakimś bykiem pochodzić, to na pewno za tym najstarszy, mimo że rozłoga mniejsza, ale tyki widocznie grubsze, jednostronnie koronny, taki, słuchajcie, obydwa byki miały w granicach 4 do 5 kg maksymalnie, myślę, że żaden nie miał więcej jak 5 kg, pomijam tego szóstaka oczywiście, ale tego, na którym jest krzyż w tej chwili, tam, no to ten byk miał w granicach, ja mu daję 4,5 kg, więcej nie miał, no tak u nas takie byki niestety są. No ale przynajmniej można sobie pooglądać. O tutaj słuchajcie, jak zmniejszyłem na 1, no to tutaj no, zaraz zobaczycie, jak nawet dosyć fajnie widać tyki. O. I one odchodzą. Tu już macie dobre 340 metrów, może nawet więcej. Myślę, że może 360 metrów do tych jeleni, ale widać naprawdę fajnie. Bardzo, bardzo przyzwoicie. Też chcę, żebyście w komentarzu zostawili, czy taka forma, jak Wam opowiadam o tym, Wam pasuje, no bo wiecie, jak poluję sam, to tutaj nagrywać noktowizorem, tu jeszcze nagrywać kamerą, no nie ma takiej możliwości, więc muszę ten głos jakby dogrywać w trakcie montażu i mi nawet jest to wygodnie, słuchajcie, ja na timeline mam rozrzucone ujęcia, wszystkie pospinane, no i teraz kwestia jest tylko dogrania głosu i opowiadania wam o tym. Z racji tego, że łowisko znam, no to doskonale wiem, gdzie byłem, co nagrałem. No i mogę Wam troszeczkę opowiedzieć, więc czekam na Wasze komentarze, czy taka forma, jeżeli będziemy testować jakikolwiek sprzęt, Wam będzie odpowiadać. I słuchajcie, tutaj jest już zmiana terenu i chciałbym, żebyście zobaczyli jedną rzecz. Do tego jelenia, który schodzi, nie wiem czy to łania czy byk, podejrzewam, że byk, bo był sam jeden, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Do tego jelenia, który nam schodzi z góry, jest około 2 km, więc tutaj nagrywany jest falconem, idzie sobie przez środek pól i tutaj macie dystans ponad 2 km, lekko ponad 2. Nie byłem w stanie tego dokładnie zmierzyć, ale od razu Wam mówię, że to jest dobre 2 km. Co ciekawe, zaraz zobaczycie taki mały czarny punkcik, widzicie teraz? Zatrzymam troszkę na środku. To jest zając. Żebyście mieli świadomość, to jest zając. I teraz sobie lecę dalej, popatrzeć po tych polach, co się dzieje i chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Widzicie czarne punkty w lesie 3, jakby na środku ekranu i w lewym górnym rogu są kolejne czarne punkty. Moi drodzy, to są jelenie. Do tych jeleni, one są w lesie, na Buczynie, do tych jeleni jest około 2 km. Patrzyłem w Google'ach, sobie wygooglowałem mniej więcej po mapie, no to wychodzi mi, że 2 km 300 i tutaj w falconie widać na 2 km 300, że coś tam jest. To, że to są jelenie, to ja się po prostu przypatrzyłem, wpatrzyłem i po zachowaniu zwierzyny doszedłem do tego, że są to jelenie. Na pewno nie były to dziki. W pewnym momencie nawet na takim dystansie gdzieś było widać jakby, że ta zwierzyna połowa podnosi łeb. Dziki oczywiście go nie podnoszą, więc gdzieś tam się to przy zoomowanym ekranie udało się zobaczyć, że ta postura, sylwetka jest bardziej na jelenia mi pasuje, więc ja uważam, że na 99% były to jelenie. One sobie gdzieś tam żerowały na Buczynie, no raczej to dziki nie były. Także obserwowałem je dosyć długo, wrzuciłem Wam taki urywek, nie wiem ile on tam będzie miał, z minutę, z półtorej z tego nagrania, natomiast powiem Wam, że no byłem w szoku pod wrażeniem, że w tym falconie na tak duży dystans, ale mało tego, że dystans spory, to jeszcze w lesie, tak? Także tutaj też były izolatory w postaci gałęzi, liści, można spokojnie zobaczyć, że coś tam jest, jakaś zwierzyna jest, tak? No to jest kwestia później, no trzeba było oczywiście podchodzić, zobaczyć co to jest, czy to są na pewno jelenie, ale ja uważam na 99,9%, że były to jelenie. One by zeszły na te łąki, ja już później nie czekałem dłużej i po prostu poszedłem z taką w stronę takiego wąwozu z dębami, a zaraz zobaczycie co tam spotkałem. Ale możecie sobie wywnioskować. O, tutaj jeszcze barwę, te kolory pozmieniałem. No to widać. Tym białym i czarnym widać super. Tu trochę zoomu, no ale to już oczywiście pikseloza się robi na takim dystansie. No i poszedłem pod dęby i oczywiście wszedłem na watachę dzików.
I powiem wam, że no nie fart, jeszcze raz nie fart, było spora watacha, było nie wiem, około 13, może 15 tych dzików. Zacząłem je sobie podchodzić, one tutaj żerowały na dębach i się tak powolutku przesuwały. Szły pod takie stare takie po niemieckie dęby, tam tych żołędzi sporo. No więc mówię, przedtem im drogę. Wiatr był dobry, ale był dobry do czasu. I już jestem z drugiej strony, mówię, poczekam tu na nie. Już mi mają wychodzić, słuchajcie, teraz zwróćcie uwagę na lochę. Już mają mi tu wychodzić, ale widzicie, jak już gwizd do góry zadarty i ten wiatr się zmienił i to była sekundy. I było po wszystkim, także zobaczyłem tylko piękne zady w termowizji, więc dystans do tych dzików tutaj to jest około 120-130 metrów. No i papa i tyle. Poszedłem jeszcze za nimi kawałek, myślałem, że gdzieś się udaje dojść, ale wiatr był niekorzystny. No i zmiana rewiru zupełna, pojechałem, słuchajcie, gdzie indziej, zostawiam samochód, wychodzę na takie wzniesienie, taką grapę, no i zwierzyna jest. Były jelenie, były sarny, były dziki. I do tych dzików, teraz co widzicie, tutaj jest około 550 do 600 metrów, nagrywane są teraz falconem. No i tu był taki mały problem, bo jak widzicie w tle są oczywiście zabudowania, no i trzeba było zacząć je obchodzić. No więc powolutku zacząłem je obchodzić. Tu już zszedłem z tej skarpy w dół, zresztą widać z perspektywy nagrania, że już jestem niżej, więc zacząłem je obchodzić i tutaj oczywiście są sarny, które później mi trochę utrudniły sprawę, ale to musicie oglądać do końca, zobaczycie sami. Później pokazały się jelenie, w międzyczasie wyszedł pojedynczy byk z lewej strony. O, jest i nasz byk. On był w granicach około 800 metrów do tego byka było i później się pokazała jeszcze łania. Łania była z prawej strony, też pojedyncza i tu mamy sarny. No i tutaj watachy dzików. No i zacząłem te dziki, słuchajcie, podchodzić. Taki był zamysł, żeby podejść do tych balotów. No i jest ta łania, o której wam wspominałem. No i teraz weź tu podejść dziki, jak w koło pełno saren i jeleni. No i tak nie było wcale takie proste. No i tu już jesteśmy bliżej. Słuchajcie, tu już zmniejszyłem dystans do około 150-160 metrów. No to do tych dzików może było ze 120, ale zaraz zobaczycie pewną i ładną płową damę, która mnie zdradziła. I już było naprawdę blisko. Jeszcze miałem do pokonania jakieś 50 metrów do jednego balotu, żeby był kulochwyt, żeby można było wszystko fajnie strzelić. Ale ta właśnie, ta pani mnie tam zobaczyła mnie. Była pełnia i podniosła larum, że tak powiem. Tutaj były następne sarny. No ona już była taka mocno zaniepokojona. Tutaj ten byk sobie zszedł z drugą stronę, ale on sobie po prostu żerując schodził. No i niestety sarny mnie oszczekały. No i zaraz zobaczycie całą akcję. Tutaj jeszcze dziki sobie żerują. Ja sobie gdzieś tam nagrywałem. Jeszcze mówię, nie będziemy. Tutaj nie było możliwości oddania bezpiecznego strzału, więc nie było jak. Więc musiałem jeszcze złamać ten kąt. Jeszcze musiałem obejść, żeby był po prostu kulochwyt. No i sobie patrzyłem z tyłu, czy czasem gdzieś nie ma innych dzików albo innych saren. No ale niestety nie było. No to mi trochę trzęsie, ale to musicie wybaczyć. No, troszkę zmiany kolorów, żebyście zobaczyli. Widać, że ludzie palą w kominach. Ciekawe, czym palą. Wolno wszystkim, tylko nie oponami, pamiętajcie. Ale kominy się świeciły. No i to już było oszczekanie, no i proszę bardzo, i dziki się zdesantowały, ale poszły w dobrą stronę. No i jak tam uciekły, to będzie kulochwyt, będzie możliwość oddania bezpiecznego strzału. Locha została, jak widzicie, i ona sobie spokojnie stoi na polu. Warchlaki weszły w takie duże, wysokie trawy, taki samosiej i tam sobie gdzieś się schowały, ja już ich nie widziałem. Natomiast locha stoi ode mnie jakieś, tutaj do tego dzika jest 140, może ze 160 metrów. Blisko nie było, no ale ona została na polu, tak? Ona nie wiedziała, czy ta sarna szczekała na człowieka, na niebezpieczeństwo, czy szczekała być może na nie same. Więc stała i patrzyła, co się dzieje, a ja stojąc oparty o balot sobie obserwowałem. No i
Dzik sobie, słuchajcie, stoi, no i jak mówię, jak stoi. Moi drodzy, i teraz przełączyliśmy się na Alpexa, żebyście zobaczyli. W tej chwili nagrywamy bez użycia iluminatora. Mamy pełnię, był księżyc, była lekka mgła i zobaczcie, jak tego dzika widać bez doświetlacza. Naprawdę jakość świetna i pamiętajcie, że do niego jest jakieś 150-160 metrów. To nie jest dystans rzędu 40-50 metrów, tylko no teraz iluminator już włączony, więc możecie zobaczyć sami, że naprawdę jakość fajna. No i z posturu, ja tu troszeczkę ostrością pokręciłem, z postury wygląda na odyńca, natomiast no, widzieliście sami, że była to locha. Małe się schowały, a tutaj wyłączyłem iluminator. Pięknie, naprawdę widać, było super. Troszeczkę tam mgła przeszkadzała, bo te dziki na łące od tej łąki lekko taka mgiełka była, no ale dzik sobie spokojnie, wiatr był dobry, ona cały czas węszyła, łapała wiatr, ale wiatr był idealnie od niej, więc nie mogła mnie poczuć, więc sobie tak mówię, to póki Cię mam, to Cię będę nagrywał. Myślałem, że spokojnie te dziki wyjdą, więc trzeba było zaczekać, no i myślę, że doczekałem. Tutaj takie poświaty, te kreski, co widzicie, to od lamp. To od lamp, które są gdzieś tam w mieście daleko, gdzieś to matryca wyłapała. No i było widać, a tu jeszcze te małe nie wyszły. A ja sobie tak przeglądałem, a ten dzik sobie spokojnie przesuwał się w lewą stronę i tak jak mówię, no blisko wcale nie było do niego. On tutaj zszedł już na jakiś dystans około 120, może 130 metrów, ale było miejsce takie, że był kulochwyt, tak? I tutaj miałem małe pole do popisu, więc jak wiedziałem, że te dziki wyjdą, to nie możemy ich puścić zbytnio w lewo, tak jak ta locha idzie, bo nie będzie znowu możliwości strzelenia, bo będą domy i będzie niebezpiecznie, tak? O, tu już widać domy. A ta locha sobie, słuchajcie, schodzi na dół, mówię, no kurczę, patrzę, jadę w prawo, czy wyszły? Patrzę, są. Wraca ekipa, więc tutaj musiałem poczekać, żeby złapać odpowiedni kąt, słuchajcie, no ale mówię, póki jeszcze to je ponagrywamy, żebyście mogli popatrzeć. O, tutaj troszkę wiązkę zmieniałem. No i one sobie powolutku schodzą. I tu miałem taki jeden moment, że wiedziałem, że jest w 100% bezpiecznie i mogłem oddać strzał. Jakbym był odsunięty... O, tutaj słuchajcie, aportuje dzik coś. Zobaczcie, on coś niesie. Nie wiem, co on niósł, ale coś niósł. No i tu już poczekałem. Zwiększyłem już krotność, widzicie, razy 4. Dystans około 130-140 metrów. No i zacząłem wybierać dzika. Nie mogłem się zdecydować. Powiem Wam, że nie wiedziałem, którego mam strzelić. I mówię, no tu jest nasza locha. Ona się cofnęła do nich w ogóle, widzicie, tego Wam nie powiedziałem. Zeszła kawałek na dół, po czym zaraz wróciła z powrotem. No i żerowała razem z nimi. No i tutaj mówię, ten dzik jest najbezpieczniej. No i komora, strzał, zobaczcie, reakcja. Dzik przechodzi, biegnie. One sobie gdzieś tam poszły w lewo. On jeszcze cały czas go trzymałem, prowadzę. No i mówię, dobra, co będzie? I leży. Za chwilę odeszły na bok i stanęły. Tak mi gdzieś locha stała z lewej, tak mi gdzieś po tym warchlaku jeszcze tutaj pojechał krzyż, ale mówię, nie, starczy. No i nie oddałem strzału. No i co, moi drodzy? Położone, dzik strzelony. Trochę udało się nagrać. Postanowiłem w trakcie polowania, że będę podkładał głos swój pod cały tą naszą wyprawę, żeby nie było tylko muzyczka w tle, tylko żeby był głos. Udało mi się nagrać sporo zwierza. Warunki są takie, powiedzmy, do testowania na noktowizji moim zdaniem średnie. Jest cały czas lekka mgiełka. Poza tym jest pełnia księżyca. Zaraz Wam pokażę. Księżyc jest patelnia taka, że szkoda gadać. Wiecie, już Wam pokazuję. Widać? Widać. No więc to nie są warunki do testowania sprzętu, ponieważ specjalnie nagrywałem też bez iluminatora, żebyście zobaczyli, jak widać w tym bez doświetlacza. Widać naprawdę nieźle. Idziemy do naszego dzika i tam sobie nagramy zakończenie. Przełączam się, bo jestem sam. Przełączam się z night shota na normalny, zapalam lampkę i idziemy do naszego dziczka.
Piękny warchlak. Czekajcie, włączę jednak night shot. O. Tak włączymy sobie. O. Zrobimy ładne zdjęcie. Teraz coś widać, a nie widać tej farby. Słuchajcie, piękny warchlak, wyrośnięty. Myślę, że po 30, około 35 kg. Ciężko było. Powiem wam, że ta sarna nas oszczekała, tak jak wam tam mówiłem, dziki się schowały, po czym wyszły z powrotem. Nie było za bardzo kulochwytu. Trzeba było poczekać, aż się ustawią dobrze, aż się w końcu ustawiły. Także teraz przy balocie tamtym zrobimy sobie ładne zdjęcie na miniaturę i czekajcie, zagaszę tą lampkę. Czekajcie, schowam sobie tą lampkę do kieszeni. O. No i tak to wyszło. Pochodzone. Ciężko było strzelić. Słuchajcie, naprawdę tutaj nie chciałem w stronę domu strzelać. Była taka luka, gdzie był ten kulochwyt, że można było strzelić. Jakby one zeszły trochę w dół, znów bym je musiał obchodzić. Ta sarna mnie oszczekała. One weszły z powrotem w takie harabazie. Ale poczekałem, słuchajcie, poczekałem chwilę, nie wiem, takie dobre 20 minut. Zaczęły wychodzić z powrotem. Łania tam była, zresztą widzieliście tą łanię też. Przynajmniej na nagraniach z termo jest. Ona zaczęła się obracać do tyłu, patrzę, wychodzą te dziki z powrotem. No i była taka, powiedzmy, takie 80 metrów pewnego bezpiecznego strzału. No i wyczekałem ten moment, oddałem strzał na komorę, bo dzik ma po to komorę, żeby w tą komorę strzelać, a nie w łeb, bo później się zęby wybija i one później, że tak powiem, dosyć długo umierają, zdychają, umiera pszczoła i człowiek. W każdym bądź razie powiem wam, że tutaj na tej łące można było sobie fajnie pozwolić na strzał komorowy. No i strzał oddałem. Wiem, że teraz coś napiszę, ale ostatniego dzika, co strzeliłeś, to strzelałeś w łeb. Tak, że no, ostatni dzik był malutki i był strzelony specjalnie, żeby był upieczony w całości. Więc tam postanowiłem strzelać w łeb. Ja mam swoją broń dobrze przystrzelaną, tą zresztą też, tam gdzie przymierzyłem, tam dostał. W każdym bądź razie biorę się do pracy, zaraz dzika ładnie ułożę, ostatni kęs będzie, zobaczycie na miniaturze, ponieważ mi tutaj to samemu to ciężko to wszystko nagrywać. Polowanie udane. Czekam na wasze komentarze, oczywiście, ponieważ tutaj i Falcon, zaraz sobie dojdziemy jeszcze, bo jeszcze wam miałem powiedzieć, ale to już wam powiem w samochodzie. Na sam koniec sobie podsumujemy temat wyboru przez mojego kolegę sprzętu. No i dla was będę miał parę informacji odnośnie promocji, bo tam na początku była rozmowa na ten temat. Wspominałem coś o tym, więc najpierw dzika sobie sprawię, wypatroszę, bo zabieram do domu. Dzik trafia na użytek własny, pójdzie prawdopodobnie w puszki, więc dzika zabieram i sobie pogadamy jeszcze w aucie. Także ja wracam do samochodu i będziemy na spokojnie, coś wam jeszcze opowiadam. Oczywiście czekam na wasze komentarze, jak oceniacie Falcona, jak oceniacie Alpexa. Tak jak mówię, zrobimy na pewno jeszcze nie jeden odcinek z Alpexem, bo mi się strasznie ta luneta leży, bardzo mi się ona podoba mi się. I powiem wam, że zrobimy na pewno jeszcze jeden albo dwa odcinki typowo nocnych dzików, ale nie na pełni. Żeby ten iluminator pokazał, co potrafi, no musi być po prostu ciemno. Idę do auta, po samochód do dzika sobie na spokojnie wypatroszę, załaduję i do was wracam. No i moi drodzy, jestem z powrotem już. Czekajcie, zgaszę to auto, może będzie lepiej słychać. No i jestem, wróciłem. Dzik zapakowany. Także fajny warchlak, super strzelony, żebereczko. Powiem wam, że zero uszkodzeń. No idealny, konsumpcyjny dzik. Czekajcie, bo coś mi tutaj... O, może będzie lepiej. No i drodzy, jeden z kolegów poprosił mnie ostatnio, że zadzwonił, zapytał, czy mam jakieś termo, bo chciał sobie kupić na broń, ma Nocto, ale chce teraz zmienić na termo. Ja mówię, ok, nie ma problemu, mam. No on mówi, że chciałby przetestować, tak? Zobaczyć, ile to kosztuje. Ja mówię, to słuchaj, ja ci nie będę mówił, ile kosztuje. Weźmiemy sobie 3 przedziały cenowe, takiego za około 12 000, takiego za około 19-20 i takiego za około 30. Przyjedź, blisko masz, pojedziemy w teren. Pojechaliśmy w teren, dałem mu na początek tego za 12. Ja nie będę mówił, jakie marki, bo to jest najmniej istotne. Obejrzał, popatrzył, mówi, o, no coś widać, ale wiesz, bo miał porównanie, widzicie, bo wam zapomniałem powiedzieć, ponieważ do ręki miał termo Heliona 2 XP50 i patrzył sobie w tego XP-ka, po czym w to termo. Mówi, wiesz co, no w tym
XP widać lepiej. Ja mówię, słuchaj, no tylko, że XP, trzeba sobie jasno powiedzieć, kosztuje chyba około 18 000, a tu masz sprzęt za, no powiedzmy 12, tak? Ja mówię, dobra, to teraz spójrz przez następnego, tylko nie powiedziałem mu ceny, tak? Spojrzał przez sprzęt, popatrzył, mówi, no, ty, ale tu widać, żeby wam powiedzieć na co, patrzyliśmy na jelenie byki. Na te byki było około 400 metrów, one się pasły, trochę się tam rogowały, przepychały się, także była godzina 21, więc można było sobie ocenić na spokojnie. Popatrzył, mówi, ty, ale tu jest różnica już w tym, ale fajnie widać. Ja mówię, no widzisz, jak dobrze popatrzeć, i dałem mu sprzęt za 30, to większość widzów pewnie będzie wiedziało, że chodziło o Senopexa. Jak zobaczył przez Senopexa, mówi, ty, w tym to dopiero widać. To już można popatrzeć na wieniec, zobaczyć jaki wieniec jest, wszystko. Ja mówię, tu nie chodzi o to, żeby strzelać do tych jeleni w nocy, tylko to jest takie fajne porównanie. W tym za 12 widać tylko, że jest jeleń, a w tym za 30 można policzyć już wieniec. Także zobaczyć sobie, czy to jest szóstak, czy to jest 12, także w każdym bądź razie różnica była znacząca. No i w sumie stanęło na tym, że wybrał tego ze średniej półki, ponieważ spokojnie do polowania na dziki to wystarczy, w 100%. I wybrał w tym przedziale około 19-20 tysięcy złotych. No ale mając taką możliwość, też wam polecam, żeby to sprawdzić. Ja osobiście przerzuciłem prawie wszystko, co jest na rynku, i powiem wam, na dzień dzisiejszy też po takiej rozkminie z innym znajomym byliśmy na polowaniu razem, wspólnie, no i tak sobie rozkminiamy, ile to trzeba dzisiaj mieć kasy, żeby skompletować sobie cały sprzęt. Ja mówię, słuchaj, na dzień dzisiejszy ja uważam, że za kwotę 11 000 macie termo do łapy, jak się to popularnie mówi, czyli termo obserwacyjne, i niech będzie to nawet HIK LH19, on kosztuje teraz w granicach 6300 zł i z tego naprawdę dobrze widać. No uwierzcie mi, oczywiście, zaraz się tam może ktoś napisze, ale wiesz, bo ja mam coś innego i widać w tym dużo lepiej, tak? Tylko że trzeba dodać jeszcze, że nie kosztowało 6000, tylko kosztowało 15 albo 20, tak? I wtedy, że tak powiem, no na pewno będzie w tym widać lepiej. Ale dzisiaj za kwotę około 11 000 zł macie lunetę noktowizyjną, tą, którą używaliśmy dzisiaj, Alpexa, do tego termowizor za 6300 zł i do tego jakiś montaż i macie kompletny zestaw za kwotę około 10-11 tysięcy. Także powiem wam, że to naprawdę sprzęt kompletny, absolutny do bezpiecznego polowania w nocy. Kiedyś ktoś tam zaraz napiszą, bo już się komentarze pojawiają, że nie ma dzików, że dziki są wybite. No ja tylko się tak zastanawiam, jak to jest. U mnie termonokto nie było legalne, strzelaliśmy w kole 300 dzików. Teraz termonokto jest i dalej strzelamy 300. Nie strzelamy 500, nie strzelamy 600, tylko cały czas oscylujemy w granicach 300 dzików. Nie wiem, co jest powodem tego, że gdzie indziej, nie wiem, nie było nokto, strzelało się 100, przyszło nokto termo, strzela się, nie wiem, 300. U nas cały czas jest ta liczba mniej więcej na tym samym poziomie, się utrzymuje od kilku lat. Raz 270, raz 350, raz 300, raz 320, tak? I to cały czas jest tak. Tutaj nie ma nagle wzrostu, że strzelamy o 200 czy 300 dzików więcej. Więc ktoś napisał w komentarzu w jednym z poprzednich filmów, że na dziki jest potrzebny okres ochronny, a nie jest potrzebne noktotermo, żeby odbudować dziki. No to jest walczenie z wiatrakami. Jeżeli jest już tego noktowizji i termowizji, nie ma możliwości, moim zdaniem, bynajmniej na razie, wycofania jej. Dzisiaj jakby tak ktoś powiedział, że słuchajcie, wycofujemy noktotermo, to dalej wszyscy będą używać, tylko się będą z tym chować. Natomiast na dzień dzisiejszy u mnie na obwodzie, no 2 razy mieliśmy dzisiaj dziki, raz akurat dostały wiatru i poszły, się ten wiatr zmienił, nie wiem, kurczę, już podchodziłem, naprawdę już było blisko, już mówię, wyjdą na to pole, będziemy strzelać, tak? Locha dostała wiatru, poszły. Drugą watachę spotkaliśmy, locha z warchlakami, udało się jednego warchlaka wyciągnąć, więc duża locha, naprawdę fajna, duża locha, udało się jednego warchlaka wyciągnąć, więc powiem wam, moi drodzy, że jak się używa tego mądrze, naprawdę mądrze, tak jak dzisiaj, widzieliście, obejrzeliśmy, przecież tą lochę mogłem zabić 17 razy, to nie byłoby żadnego problemu, dziki warchlaki zeszły, a ona została, ale mówię, no po to się ma ten sprzęt, żeby wybierać racjonalnie, mądrze. Jeden wystarczy, więcej nie potrzebuję. Kiedyś byłem bardziej aktywny, że tak powiem, strzelałem tych dzików dużo więcej. Teraz to już strzelam tyle, co do domu i co dla was pod kamerę. Także
sprzęt na dzień dzisiejszy uważam, że możecie naprawdę w dobrych cenach dostać w tej chwili. Tak jak mówię, spotter, nie ma sensu wydawania na termowizję do patrzenia kwoty 4000 zł. Lepiej zrobić dobry balet za to, bo w tej termowizji 4000 naprawdę, moi drodzy, słabo widać. To mówię wam uczciwie, tam ten obiektywik jest taki malutki, 9 mm z reguły. W nim widać naprawdę kiepsko, więc ja uważam, że termo się zaczyna od modelu, na przykład w HIK-u od modelu LH19 i tam już można, to już jest termo, który pozwoli wam naprawdę efektywnie i skutecznie polować. Więc co do promocji, postanowiłem, że robimy promocję na sudeckaostoja.com dla osób, które kupują 2 urządzenia. Robimy rabat dodatkowy w wysokości 5%. Wpisujecie w kuponie rabatowym SO5. Jeżeli kupujecie urządzenie jedno, wpisujecie SO3 i macie 3% rabatu, czyli kupon rabatowy SO3 dla jednego urządzenia, dla 2 urządzeń SO5. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam, szukacie sprzętu, piszcie. W tej chwili prawie wszystko jest dostępne, prawie wszystko, bo z tą termowizją i noktowizją z niektórych firm jest po prostu z dostępnością kiepsko. No w każdym bądź razie na dzień dzisiejszy większość sprzętu mam, także jak coś potrzebujecie, piszcie, a jak nie mam, to jest kwestia 3-4 dni maksymalnie jest. No dobra, kończymy ten odcinek. Zaczął się w domu, kończy się w samochodzie, sporo zwierza. Jeszcze raz proszę was o komentarze, czekam na komentarze, jak wam się podobał obraz w Falconie, no bo mając tego Falcona już, FQ50, ja osobiście celowałbym w FQ35. To jest moje zdanie, z tego względu, że, jeszcze raz powtórzę, ja tego nie używam do oglądania zwierzyny, tylko do lokalizacji, do sprawdzenia, co jest za zwierzyną. Mnie nie interesuje mega jakaś super jakość, więc nie potrzebuję tego urządzenia nie wiadomo jak dobrego. Natomiast FQ35 będzie miał większe pole widzenia od tego FQ50, ale będzie miał mniejszy zoom, na którym mi osobiście, mniejszy zoom wyjściowy, optyczny, na którym mnie osobiście nie zależy. Więc jeżeli miałbym celować, to FQ35, to jest moje zdanie. No i teraz reasumując, FQ35 wydatek około 12 000 zł, Alpex około 5, czyli razem 18 000, jesteście doposażeni tak, po prostu możecie polować praktycznie cały czas, przy czym pamiętajcie, że Alpex to jest noktowizja i w momencie opadu deszczu albo mgły, no niestety jest źle. Tam już ten iluminator się rozbija, no i widać zupełnie, w termo będziecie widzieć, a w nokto niekoniecznie. Ale przy takich warunkach jak dzisiaj, gdzie jest lekka mgiełka, cały czas się utrzymuje, to naprawdę powiem wam, że no daje radę, tak? Także te jelenie to były, no ja te dystanse wam omawiałem wcześniej, nie będę się powtarzał. Ale Falcon robotę robi. Ogromną zaletą tego urządzenia, moi drodzy, jest to, że ma wymienną baterię. Tu jest to ogniwo 18650. Wymieniacie, macie w standardzie już w opakowaniu 2, do tego jest ładowarka. Ładujecie 2, ja cały czas z tym biegam, to już nie wiem, która jest godzina, 22. Więc 18, 19, 20, 21, 5 godzin na jednej baterii i jeszcze ma ile? Zaraz wam powiem. I jeszcze ma jedną kreskę, więc 5 godzin ciągłej pracy, tak? Jak go włączyłem, jak to o godzinie 17, tak jest 22 i ja go... Czekajcie, bo nam tu światło skończyło się w aucie. Za chwilę zgasło. To ja go jeszcze nie wyłączyłem, tak? Ale dokupujecie ogniwo, 2 ogniwa są w standardzie, czyli macie przynajmniej 10 godzin pracy, ciągłej pracy. Więc powiem wam, że sprzęt naprawdę godny, ale tak jak wam wspomniałem, ja bym celował w 35. Troszkę mniejsza, pewnie mniejszy pobór prądu, obiektyw mniejszy, ale pole widzenia szersze, co jest no mega ważne. I pamiętajcie, jak wybieracie termowizję dla siebie, to są jakby dwie aspekty, tak? Musicie brać pod uwagę. Pierwszy oczywiście zasobność waszego portfela i drugi aspekt, w jakim obwodzie polujecie. Jak widzieliście, my dzisiaj polowaliśmy na polach. Ja lubię polować na polach. Zdecydowanie wolę bardziej niż na lesie. Na lesie to poluję na jelenie, nie na dziki. I w tym momencie im mniejszy zoom wyjściowy, tym większe pole widzenia. To dla was to jest naprawdę do lokalizacji to jest podstawa. Ale co nie znaczy, że FQ50 jest zły. Bo jak widzieliście sami, jest całkiem przyzwoity, całkiem dobry. Obraz jest naprawdę żyleta, tutaj widać świetnie. No, starałem się nagrać jak najwięcej.
Dobra, koniec tej gadki. Czekam na wasze komentarze. Dajcie znać. Jak coś potrzebujecie, piszcie. sudeckaostoja@gmail.com. Jestem dostępny praktycznie cały czas. No i co? Trzeba będzie znowu ruszyć na polowanie. Znowu na jakieś dziki w nocy. Pojeździć, popatrzeć, gdzie one są, potropić. A w nocy ruszyć na polowanie. Więc tym razem może już Michała wyrwę i troszeczkę z Alpeksem popolujemy dalej. Także ja wam mówię już na żbur i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.